Nazywam się Marian Szczerba. Urodziłem się w Ząbkowicach Będzińskich. W Opolu jestem już od ponad 60 lat. Jak tylko pamięciem sięgam, zawsze interesowało mnie malarstwo. Jako dziecko, gdzieś zobaczyłem czystą, ładną ścianę, musiałem coś namalować, nabagrać, mimo tego, że wiele razy klapsa dostałem ze względu na to, że narzekały na mnie sąsiadki. Gdzie tylko coś można gdzieś zobaczyć, zamalować, ja już starałem się to jakoś zrobić. No taka była moja pasja. Całym moim życiem to było marzenie zostać malarzem. Mając 9 lat z rodzicami przeniosłem się do Sandomierza, ponieważ w Zagłębiu było bezrobocie, a w Sandomierzu w ramach Centralnego Ośrodka Przemysłowego powstała Huta Szkoła Kinnego, a mój ojciec zawsze był związany z przemysłem szklarskim. Mój kontakt z Sandomierzem zrobił na mnie wielkie wrażenie, a powiedziałbym, że nawet widząc ludzi wszędzie malujących, to atmosfera, czy ona nawet nie zadecydowała o moim przyszłym zawodzie. Także ten okres w Sandomierzu wpłynął właśnie na wybór mojego zawodu. Po ukończeniu wojny, powrocie ojca z Niemiec, gdzie przez 5 lat był na przymusowych robotach, powróciliśmy z powrotem do Ząbkowic Będzińskich. Tam rozpocząłem naukę gimnazjum, gdzie również spotkałem nauczyciela, który zainteresował się właśnie moimi pracami i wspomniał, że prawdopodobnie w Katowicach ma powstać liceum plastyczne. No właściwie idealna szkoła dla mnie właśnie. I faktycznie po ukończeniu liceum akurat otworzono liceum plastyczne w Katowicach i tam rozpocząłem już tak poważnie traktować malarstwo. Po ukończeniu liceum dostałem się na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Najpierw na Wydział Scenografii, bo miałem kolegę w liceum, który był zachwycony właśnie scenografią. Bo aż mówił, że scenografia to jest właściwie zlepek i rysunku, i malarstwa, wszystkich dyscyplin plastycznych, że najwięcej właściwie daje satysfakcji właśnie scenografia. Ale chodząc korytarzem, tak zwiedzając na przerwach pracownie malarskie, zobaczymy pracownię Wojciecha Weissa. Zobaczę taka cyganka siedząca, kolorowa właśnie i ta młodzież rysująca. Mówię, Boże kochany, przecież ja zawsze chciałem być malarzem. Dlaczego ja poszedłem na scenografię? No i poszedłem do profesora, że chciałem się przenieść, no pomyliłem się z wyborem. Profesor, Boże, jak to mi się nie podoba scenografia, a miejsc było tylko 5, trudno było się dostać na tą scenografię. Kazał mi opuścić, żeby się wyniósł z pracowni. Wyszedłem na ulicę, mówię, Boże, tu w scenografii już nie mam co robić. Tam nie wiem, czy na malarstwo do Wojciecha Weissa uda mi się dostać, a chciałem tam, bo to zobaczyłem oczywiście ciekawych przyszłych malarzy. Tak właśnie jak Starowiejski, człowiek o wielkim jakimś poczuciu humoru. No i znakomity plakacista do dnia dzisiejszego. Jego prace znajdują się w muzeach, czy w ogóle w ramach historii plakatu polskiego. Kończąc studia, przyjeżdża profesor i mówi, że będziemy mieli spotkanie na Akademii z ministrem kultury Włodzimierzem Sokorskim. Znaczy wróciliśmy, przychodzę, patrzę, znajomi, Cebulski, Zbigniew Achtor,
Był właśnie Harasiewicz, który w przyszłości zdobył nagrodę Chopina, właśnie bardzo ciekawe postacie. I proponował nam właśnie jako malarzom Opole, Koszalin, Olsztyn i jeszcze inne miasta. No, propozycja zachęcająca. No i oczywiście przyjechaliśmy do Opola, no i tutaj rozpoczęliśmy pracę w ognisku plastycznym, ucząc rysunku, malarstwa. Taki to był właśnie ten początek pobytu w Opolu. Całe życie kulturalne zaczęło się właśnie w tym miejscu, właśnie także nie tylko pod względem pedagogicznym, ale również jako jeden z współzałożycieli Związku Twórczego Artystów Plastyków. Ten rok 2019 chyba był najbardziej aktywny. Do tej pory naprawdę namalowałem ponad 50 obrazów. Mimo że już minęło 10 lat, kiedy obchodziłem właśnie tak jak gdyby jubileusz 80-lecia, ja w dalszym ciągu, tak samo jak przed tym malowałem, tak i teraz maluję. Mając pasję, człowiek nie odczuwa tej starości, maluje ciągle nowe tematy i mówić o samym moim malarstwie. Ja byłem cudownie zachwycony, jak miałem tą wystawę Marian Szczerba i uczniowie z okazji 50-lecia pracy twórczej. Zawsze staram się tak malować, żeby zasugerować, żeby pobudzić wyobraźnię osoby, która tam ogląda, żeby własny jakiś świat zobaczyła. Dojrzałość twórcza przychodzi z czasem i tak zwany ten styl, to wszystko z czasem przychodzi przez aktywność twórczą. Jak jesteś aktywną twórczą, to i dochodzisz później do jakiegoś własnego widzenia, sposobu pokazania tego, co odczuwa. Obraz, który dał mi najwięcej satysfakcji właśnie, bo to była wystawa poświęcona coś wojnie. A ja jako przecież młody człowiek przeżyłem tą wojnę, spotykałem tych ludzi, którzy w tym czasie uciekali z Warszawy, a nawet opowiadanie, co tam się dzieje w tej Warszawie, te straszne masakry, jakie tam Niemcy robili z tymi biednymi mieszkańcami, to może wpłynęło na ten obraz, że on jest tak jakoś zauważany. W ogóle dzieje XX wieku też jest ten obraz poświęcony właśnie podsumowaniu wojny, tej potwornej gehenny, jaką ludzie w tym czasie przeżyli. W grudniu w zeszłym roku zmarła żona moja Irena, która była moim właśnie krytykiem. Ona wystarczyło, spojrzała, powiedziała, jej się podoba czy nie podoba. Jedno słowo, wiedziałem, że coś tu jest nie tak, jak powinno być właściwie. No i częściowo, może brak jej, uciekam do pracowni, żeby właśnie tutaj to wszystkie te wspomnienia odsunąć tragicznie. Po prostu maluję. Codziennie muszę coś namalować właśnie. Tak jak już mówiłem, jak nie maluję, to chociaż troszkę poobcować, coś tam, ramkę pomalować, czy nawet powąchać tej terpentyny, pożyć tą atmosferą. Chociaż raczej staram się zawsze coś namalować. Jeżeli już mnie żołądek daje znać, że jestem głodny,
odkładam pędzel, wracam do domu. Wiele razy miałem zadawane pytania, dlaczego ja na większości obrazów pokazuję słońce. Słońce przecież jest symbolem życia, radości. No, z natury jestem optymista, no i chcę, żeby ten obraz też był radosny. A właśnie słońce to jest to życie nasze, nasza radość. Pejzaż nadwiślański kojarzy mi się z właśnie okresem wojny, gdzie jako młody człowiek spędziłem w Sandomierzu wojnę właśnie i ten pejzaż częściowo mi on przypomina początek mojej, tak nazwę, kariery malarskiej. Las potrafi człowieka odmienić właśnie, bo ile razy nieraz byłem zmęczony, kiedy znalazłem się w lesie, coś dziwny, ten spokój tego lasu właśnie, te drzewa pionowe i no i ta kolorystyka, bo to przemykanie tego światła przez te konary drzew, to inspiruje właśnie. Las ma coś do siebie, że można w różny sposób go pokazywać. Na zimowym lesie to nie tylko ja biorę, ale również córka moja. W pewnym sensie już mam następców. Poza córką wnuczka, a nawet prawnuczka Zosia moja nie pozostaje sam. Mam dużo następców. To jednak jak człowiek dostanie ten bakcyl malarstwa, to się nie da go pozbyć. Mimo upływu lat pasja do malowania nie ustąpiła. Po prostu sobie życia nie wyobrażam bez malowania.